Siemka, ja jestem Alacho i naprawdę nie sądziłem, że z taką dużą ekscytacją jeszcze kiedykolwiek włączę grę Dragon Ball Z Sparking Zero, ale okazuje się, że po prawie 2 latach od premiery dostajemy pierwsze właściwe DLC, bo to, co dostawaliśmy do tej pory, czyli te małe dodatki, które nazwałbym takimi łatkami z Dragon Ball Daima i z Super Hero i z tymi wszystkimi postaciami, które moim zdaniem nie zasługiwały na to, żeby nazywać to jakimś dodatkiem, to puszczam w niepamięć. Ze względu na to, że Dragon Ball, w zasadzie nawet, jak się to nazywa, to DLC? Super Limit Breaking Neo DLC, coś takiego, w skrócie mówiąc Neo DLC, to jest dodatek, który finalnie dodaje dużo nowych rzeczy. I na pewno to, co tutaj widzicie, i ja też to zobaczyłem za pierwszym razem, trochę się zdziwiłem, może budzić wasze największe ekscytacje ze względu na to, że to jest nowy tryb, którym się dzisiaj akurat zajmować nie będziemy, ponieważ chcę być słowny i nie muszę nawet udawać, żeby być słownym, bo dla mnie największą rzeczą, która została dodana i najbardziej na to czekałem, to są nowe epizody. 4 nowe postacie. Dzisiaj zajmujemy się jedną z nich. Postanowiłem zacząć od Cella ze względu na to, że wydawało mi się, że to będzie dobra rozgrzewka. Cell z tych 4 postaci chyba jest taką najbardziej popularną. Ale oprócz Cella, Ten Shinhan, Yamcha, Krillin, którymi jeszcze, jak widzicie, gry nie zacząłem. Dlaczego zacząłem grę z Cellem? Ponieważ nie chcę przechodzić na odcinku całej fabuły, tylko skupić się na wersjach alternatywnych, bo to jest to, o czym trąbiłem już nieraz, nawet nie na swoim kanale, w różnych rozmowach, czyli wersje alternatywne historii, w których mamy to rozwidlenie, te gałęzie, które pozwalają nam przeżyć historię w nieco inny sposób. Jeśli chodzi o poprzednie etapy tej historii, to tak naprawdę zaczynamy tutaj jako Cell w pierwszej formie, natomiast tutaj widzę, że poprzednia saga Cella, poprzednie etapy sagi Cella są rozgrywane tutaj Ten Shinhanem, a tutaj Krillinem, którego jeszcze nie ruszyłem, więc tego nie będę tykać. Jest jedna ciekawa mechanika, która polega na tym, że musimy złapać jako półperfekcyjny Cell Androida 18, znaleźć go podczas kiedy Cell wisiał nad tymi wyspami, nad tym archipelagiem i szukał 18. Jeśli się nie uda tego zrobić, no to wtedy idziemy normalną wersją historii, a jeśli się uda to zrobić, czego mi się jeszcze nie udało, bo robiłem to tylko raz i go nie znalazłem, to widzę, że tutaj od razu przechodzimy do dalszego elementu. Chyba po prostu stajemy się perfekcyjni i w ogóle omijamy walkę z Super Vegetą i Super Trunksem. Natomiast dzisiaj się będziemy skupiać na tym, co udało mi się odblokować mimo wszystko za pomocą tej smoczej sfery, bo walka była dość trudna, więc obniżyłem sobie poziom trudności. Mianowicie, co by było gdyby Goku i Gohan przegrali z Cellem dość szybko i Android 16 dołączył do walki, a Cell go mimo wszystko pokonał. To jest dość skomplikowane, jak to brzmi. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj... Pokażę wam tę walkę. Może sobie ją rozegrajmy, bo domyślna trudność bitwy jest ona dość, dla mnie, wiecie, dość trudna, więc ja nie będę tego robił. Udało mi się to zrobić na obniżonej trudności, więc zrobimy sobie tę bitwę, od której to się wszystko zaczyna, żebyście wiedzieli mniej więcej, w jakim to jest momencie historii. Generalnie zaczynamy od momentu, w którym Cell postanawia ogłosić Cell Games, daruje życie Super Trunksa i postanawia dać im 10 dni. Ogłasza to oczywiście, podoba mi się to, że oni mają jakiś telewizor w ogóle, który ma uchwyt na górze, taką rączkę, jakby to był przenośna lodówka na piwo, na działkę, na grilla. Satelitę podłączyli. Widzę, że tutaj mają niesamowity sprzęt, są praktycznie w samym niebie i jeszcze muszą satelitę podłączać. Słaby zasięg tam jest u Kamiego. No generalnie historia, jaką wszyscy znamy. Cell ogłasza Cell Games, niszczy ten budynek telewizji, żeby pokazać, że nie żartuje w tym wszystkim. No i niestety tutaj jest kilka takich timeskipów, które trochę zabierają zabawy z oglądania tych wydarzeń po raz kolejny. Mamy trening w komnacie do High-Czasu, którego świadkami akurat nie jesteśmy, ale to jest historia Cella, więc tego akurat nie żałuję. No i walka tak naprawdę na Cell Games rozpoczyna się z Goku, tak jak to było oryginalnie. Obejrzyjmy sobie tę cutscenkę. Goku staje naprzeciwko Cella. To jest akurat stara mapa, chociaż jest w tym dodatku też kilka nowych map. Ja się postaram skupić na walce. Tutaj na początku mamy takie starcie klimatyczne, żeby rozpocząć
walkę, która była naprawdę bardzo dobrze zanimowana, przynajmniej momentami. Tak się składa, że teraz walczę na niższym poziomie trudności, co jest akurat bardzo pomocne, bo powiem wam, że ten wyższy poziom trudności, który jest niestety niezbędny do tego, żeby bez tych smoczych sfer, tych dodatkowych ułatwiaczy odblokować alternatywną historię, nie dawałem rady. A! Patrzcie, to się dzieje! Teraz zrobię wam zooma. Nowa rzecz, której też nie byłem świadomy. W momencie odpalania Sparking chyba jest to przemyślane w taki sposób, że muszę... A mogę tutaj chyba... Mogę ulubioną kombinację mu załączyć, czy nie? Ty, co jest grane? Ten Goku jest za dobry. Postaram się tego uniknąć. Okej. Błyskawiczna transmisja, nie udało się mu. Można ulepszyć tryb Sparking, nie pamiętałem tego. Klikając prawy joystick możemy wzmocnić tryb Sparking, ale teraz jak widzicie moje ki ładuje się znacznie wolniej i też mam obniżoną defensywę. Goku jest pobity, więc teraz zmienia się z Gohanem, nie mogę go pokonać. Dobrze, że akurat mam włączony Sparking, więc sobie trochę rozpocznę moją ulubioną kombinację właśnie w ten sposób, żeby trochę zbić mu HP. I teraz skończy mi się Sparking, więc odpalam ulta. Jest to mimo wszystko miecz obosieczny, bo jak widzicie moje ki ładowało się wolniej i mam obniżoną defensywę, wzmacniając jednorazowo ten tryb Sparking. Natomiast to jest tylko chwilowe, więc już jak widzicie nie mam żadnych debuffów ani buffów. Ale mimo wszystko, jeśli na przykład jesteście świadomi tego, że to jest ostatni tryb Sparking, jaki włączacie i chcecie wykończyć w ten sposób przeciwnika, nie jest to głupie. Więc podoba mi się też, że nowe mechaniki zostały dodane. Wiem, że też jest mechanika, z której jeszcze nie było mi dane skorzystać. No niestety tutaj się nie udało włączyć tego dodatkowego scenariusza, no bo tak jak mówię, 500... To moje 500 zwycięstwo w ogóle, ale się złożyło, wow! 500 zwycięstwo w ogóle podczas mojej małej kariery w Dragon Ball Z Sparking Zero. No i tutaj mamy ten scenariusz normalny. Przy okazji wam pokażę, jak to wygląda. W momencie, w którym walczyłbym na normalnym poziomie trudności, który umożliwiłby mi przejście do tego scenariusza alternatywnego, wtedy po Gohanie wchodzi Android 16. I wtedy, po pokonaniu Androida 16, nie ma tej sceny, którą będziemy widzieć teraz. Czyli Android 16 nie jest świadomy tego, że nie ma już bomby, więc nie może się wysadzić. Cell go zniszczy, no i mamy to zmiażdżenie głowy, które prowokuje Gohana do transformacji w SSJ-2. Cell tutaj oczywiście puszcza jeszcze Cell Juniory. Nie chcę tutaj wam tego pokazywać jakoś szczególnie bardzo, bo chciałbym się skupić na epizodzie alternatywnym, ale jak już jesteśmy tutaj, to przy okazji wam pokażę. No i niestety ta transformacja Gohana w SSJ-2 jest pokazana na slajdach, no ale z drugiej strony rozumiem to, bo mieliśmy przecież tuż z tego co pamiętam w normalnej historii Gohana, chyba. Więc transformacja tutaj z Gohana nie jest czymś, co jest aż tak istotne, no bo jest to historia Cella. No i tutaj bijemy się już normalnie. Tak jak mówię, gdybym mógł, w sensie odblokowałem to, więc mielibyśmy jeszcze walkę z Androidem 16 i ten, jak widzicie, warunek jasno nam sugeruje, o co tutaj chodzi. Android 16 powalony, a to oznacza, że tutaj mamy dwie wersje. I ja już widzę, że jedna ścieżka prowadzi z powrotem do tego miejsca, czyli zaatakuj przyjaciela Gohana i wracamy do normalnej linii, ale jest jeszcze druga opcja, od której właśnie dzisiaj zaczniemy. Ten alternatywny scenariusz. Czy będzie tutaj epizod Sparking? Nie wiem, czy w ogóle w tych epizodach 4, które zostały dodane, jest epizod Sparking, ale póki co skupmy się na tym, co mamy. Android 16 wtrąca się do walki, ale zostaje pokonany przez Cella. Cell następnie skupia swoją uwagę na Gohanie. Twoje tchórzliwe słowa zmarnowały tylko mój czas. To, że twój ojciec myślał, że będziesz mieć przeciwko mnie szansę, nie zdołałem doczytać. No i patrzcie. Gohan nie jest w stanie przełamać swojej bariery. Czyli muszę rozbudzać gniew tego szczeniaka? Nie mogę go po prostu załatwić i mieć z tym spokój? I tutaj, moi drodzy, jest już miejsce, w którym ja mówię, okej, zostawiam to na odcinek, nie chcę tego robić poza... No bo tak naprawdę chciałem to odblokować na offscreenie, bo dużo mi to czasu zajęło, więc gdybym bił cały czas, próbował odblokować ten warunek na odcinku, byłoby to nudne i bardzo czasochłonne, więc jestem w momencie, w którym przerwałem, powiedzmy, grę. No i biorąc pod uwagę to, co było na mapce,
Podejrzewam, że to co nawet tutaj mówi Cell, jeśli zaatakuje jego durnych przyjaciół, na pewno dostanie szału. Wtedy może zdołam poznać jego prawdziwą moc. Tyle, że to będzie tak naprawdę inny sposób na przebudzenie SSJ-2 Gohana. Chętnie sobie to zobaczę, ale najpierw chcę pokonać Gohana. Cierpliwość mi się wyczerpuje. Jak tak dalej pójdzie, to ją całkowicie stracę i go zniszczę. Spróbujmy pokonać Gohana, czyli co by było, gdyby Gohan przegrał Cell Games? Wiesz co, nie obchodzą mnie już te bzdury o prawdziwej mocy. Skoro nie mogę sprawić, byś stał się większym wyzwaniem, jesteś bezużyteczny. Zobaczcie, jak się błyszczą wszyscy tutaj. Nie mam tutaj możliwości walki z Gohanem jeszcze raz? Jestem ciekaw, jakie tutaj będą scenariusze, bo tam było kilka rozwidleń na sam koniec. Może jakiś epizod Sparking dodatkowy? Sfrustrowany stoickim spokojem Gohana Cell atakuje chłopaka ze wszystkich swoich sił. Niezdolni dalej patrzeć bezczynnie, Piccolo i reszta rzucają się chłopakowi na pomoc. Tego oczekuję od tej gry. Epizodów, no nie tutaj konkretnie epizodów Sparking. Goku nie pozwala im się wtrącić. O! Goku dalej uśmiechnięty? On dalej wierzy w Gohana? Będziesz patrzył, jak twój własny syn ginie? Nikt z nas nie ma szans z Cellem, nawet ja. Ale Gohan to zupełnie co innego. Jak możesz tak mówić o własnym dziecku? Tylko popatrz, o jaki ból go przyprawiasz. Piccolo prawdziwy, jak się zlewa z trawą w ogóle. Bardzo ładna trawa, ale nie skoszona. Wow, o wow, dobra. Soccer kick. Nielegalny w MMA nawet. Może nie we wszystkich federacjach, ale w UFC nielegalny. Jeśli Gohan się odpowiednio rozłości i uwolni drzemiącą w nim moc, stanie się silniejszy niż ktokolwiek inny tutaj. Haha, popatrz no tylko. Twoi przyjaciele i rodzina stoją bezczynnie i się kłócą, podczas gdy ty dostajesz największe w życiu manto. Nie no, mieliśmy jeszcze trening Piccolo tak naprawdę. No, to też było mocne manto. Zobaczcie, jak wszyscy stoją. Twój ojciec naprawdę nie ma serca, nawet ja jestem w szoku. Cell jest nawet w szoku, jak zły jest Goku. O, ale wierszyk napisałem. Nawet jeśli nie mamy z nim szans, nie możemy patrzeć od tak, jak Gohan umiera. Ruszam tam, bez dyskusji. Oj, może teraz będzie scenariusz z New Hope. Tylko Krillin przeżyje i potem stanie się androidem. Będę walczył ze wszystkimi? O nie, walczę z Gohanem, który ma jeszcze trochę sił, ale nie aż tak dużo. Dobra, ciekawe. Czyli walczy z Gohanem prawdopodobnie i potem... O! O! Krillin się włączył do walki. Normalnie scenariusz z New Hope. Zobaczmy w takim razie, co będzie dalej. Okej, Krillin niestety nie założył okularów. O, ja cię po prostu zabijam. Koniec? Czy to starczy? Nie, nie starczyło jeszcze. No, chodź. Dobra, Krillin pokonany. Kto będzie dalej? Ktoś będzie jeszcze? Trunks! Wszyscy się włączyli do walki. Czekajcie, w ogóle zobaczę szczegóły walki. Wyeliminuj Trunksa, Krillina... Okej, wszyscy się będą ze mną bić. Tenshinhan Tenshinhan poszedł do domu. On mówi, nie, ja się w to nie bawię. Nie, ja wolę... w domu na mnie czeka żona. Ciaotsu na mnie w domu czeka. Naprawdę Tenshinhan się nie będzie bił? Okej, czyli muszę po prostu wszystkich pokonać. O, teraz to ja zrobiłem tutaj Krillina. Ale obniżenie, poziom trudności jest obniżony na szczęście, więc nie powinno być problemów z tym, żeby... Okej, ten Trunks jest akurat trochę silny. Dobra, gościu, bo ja tutaj mam jeszcze kilku... Vegetę jeszcze, Piccolo muszę pokonać. Niga-san, całkiem dobrze go tutaj uderzyłem, ale jeszcze troszeczkę brakuje. Dobra, gościu, skończ już, jesteś męczący. Kto tam dalej? Ojciec? Ło! Na ojca... Kurde, co ja zrobiłem? Nie chciałem używać ataku, ale nie skończył mojego trybu Sparking, tylko zużył dużo ki. Dobra. Oleż to obrażenia daje, jasny gwint. Dobra, powinienem już go dać radę tutaj normalnie wykończyć bez szczególnych ataków ki. Chociaż może zakończę to tym. Już jest leżący. A, nie wszedł. Dobra. Kto tam dalej? Piccolo całkiem dużo ki ma. No Piccolo już jest kurde po fuzji z Wszechmogącym, także to jest
To nie jest Piccolo, którego znamy wcześniej. On nawet sam mówił, ja już nie jestem żaden Piccolo. Mówię, dobra, cicho tam. Jakbyś jeszcze twarz zmienił na przykład, gdyby on inaczej wyglądał Piccolo po tej absorpcji, po tej asymilacji. No ale tak naprawdę to nie jest fuzja, nie? Tylko on jest... Nail i Kami stali się tylko dla Piccolo zwykłym wzmocnieniem. Mam jeden pasek kij, chciałbym go wykorzystać na tryb Sparking. A, to już Piccolo. Koniec jego, tak? Koniec Piccolo życia. Gohan jeszcze wrócił! No dobra, Gohan, na ciebie akurat mam zabójczą kombinację X-ów. Ult wystarczy już chyba, żeby Gohana dobić. Też nie jestem do końca pewien. Nie wykończyło go. Ale nie szkodzi. Na tym łatwym poziomie trudności jest ok. Cell wszystkich pokonał. Cell wszystkich pokonał. Ale z Goku nie walczyłem. Z Goku nie walczyłem, kurde. Może Goku tutaj będzie jeszcze chciał mi coś pokazać. Nie? Aż biegłość Cella ulepszyłem. Epizod Sparking? Wszyscy pokonani. A Goku dał... Ten Shinhan nawet pokonany, on nie walczył ze mną! Ten Shinhan... Może on udaje tylko. Położył się obok, a tak naprawdę nie bił się ze mną. Krillin i pozostali atakują Cella, lecz żaden z nich nie ma z androidem żadnych szans. Zdaje się, że śmierć Gohana jest tylko kwestią czasu. Wtedy jednak do Cella zbliża się samotny mężczyzna. Może to Cell zdepcze głowę Goku? Samotny mężczyzna? Jest epizod Sparking? Nie. Samotny mężczyzna? Może Herkules? Nie no, Goku nie ma jeszcze. O, Krillin się położył chujem do góry. Co jest grane? Kiepska z nas ekipa ratunkowa. Ten Shinhan się specjalnie nie odzywa, bo on udaje. Jest Goku! Ty, on SSJ-2 odpalił? Czy Goku odpalił SSJ-2 podczas Cell Games? Wow, co jest grane? No widać po fryzurce, że to SSJ-2, nie? Kosmyk do góry ma podniesiony. Ja pierdzielę, ale Goku time. Dobrze widzę? Nie no. Vegeta to już w ogóle jest 100 lat za... nie wiadomo kim. Nie, ma Super Saiyanina, ma Super Saiyanina. Wow! Ale ciekawie. No dodawajcie ten epizod Sparking. Jest SSJ-2, no normalnie widzę po fryzurce i są jeszcze wyładowania. O, nie mogę z nim się bić? Kurde, jaka cutscenka! Jaka cutscenka! To jest DLC, kurde, a nie jakieś 5 postaci na krzyż i nowa mapa. Wow, wow, wow! Jak to się skończy? Bitka z SSJ-2 Goku. Dobra, czekajcie, zobaczę jeszcze szczegóły walki. Powal Goku. Obniżenie trudności włączone, okej. Ja jestem zwolennikiem oglądania fabuły, więc jeśli mam się męczyć z Goku na normalnym poziomie, to ja wolę sobie ją obniżyć i zobaczyć ekscytującą historię. Chociaż nie wiem, czy ta walka będzie... O nie, Goku sobie całkiem dobrze radzi. Ale zobaczcie, że ja w ogóle nie jestem super perfekcyjnym Cellem, bo tutaj jest rozdzielenie na te dwie wersje Cella. Przed wybuchem i po wybuchu. Ruchy się zmieniają nawet Cella, w sensie jeśli chodzi o ataki w tej wersji super perfekcyjnej, powiedzmy tej po wybuchu, nie? W grach jest tak nazywana, że mamy Cella w formie perfekcyjnej, ale potem jest on nazywany perfekcyjnym Cellem, bo osiągnął taką prawdziwą perfekcję.
Goku całkiem dużo defensywy ma, kurde, ten ult nie zrobił mu aż takich obrażeń. Stracił jeszcze koszulkę, w sensie gi. Powiem wam, że też dużo widziałem, że strojów zostało dodanych. 33 nowe postacie. Od razu wam mówię, że mam zamiar namówić, nawet nie będę musiał namawiać Marcie, na wspólny odcinek ze Sparkinga, ale granie tylko nowymi postaciami. Teraz będę mógł chyba zrobić wzmocnienie Sparkinga. Zobaczcie, ile dostaję. 4 bicepsy, 10 fajerwerków i 4 potrójne diamenciki. Kończę to barierą. I w ten sposób myślę, że warto używać tego trybu Sparking wzmocnionego. Czyli podejrzewam, że ataki wręcz są silniejsze, ataki ki są silniejsze i coś tam może jeszcze. Goku pokonany. Dawajcie epizod Sparking! Dawajcie epizod Sparking! No. Tam kilka było jakichś rozwidleń, może... Może to nie jest jedyne. Patrzcie, jaki Beam Struggle. Oni dalej walczą na arenie w ogóle. Co, Cell wygra? Zniszczy Ziemię? W sumie ja wygrałem, nie? Więc... Tak by wypadało. Ja pierdzielę, Goku pokonany. I tak oto Ziemia zostaje zniszczona przez Kamehame Cella. Kamehamehę. Aha, Czy jest we wszechświecie ktoś, kto może zapewnić mi satysfakcję, której pragnę? Hehehehe. Ha 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 ha. Co jest? Nie ma żadnego epizodu? Wow, czekajcie. Najwyższa forma życia. Próżny trud. Okej, teraz spróbujemy zaatakować przyjaciela Gohana. I podejrzewam, że Gohan osiągnie SSJ2 poprzez zobaczenie, że ktoś jest bity. Tylko jak to zostało rozegrane? Nie wiem. Dobra, to sobie pominiemy. Zaatakuj przyjaciół Gohana. Wiesz co? Skoro ja nie mogę wyzwolić w tobie gniewu, może zdołają to zrobić twoi kochani towarzysze. Co zamierzasz zrobić? Co tylko potrzebne, aby obudzić tę twoją ukrytą moc. Na kogo padnie? A, Cell Juniory. Tak? Cell Juniory się pojawiły. No i jak to zostanie w takim razie rozegrane? Cell zniszczył Androida 16 za próbę jego zakłócenia walki z Gohanem. Następnie tworzy Celle Juniory, by zaatakowały Goku i resztę. Ale tutaj jest głowa jeszcze jego leżąca. Czyli Gohan nie osiąga SSJ2 poprzez to, że ktoś inny umiera, tylko tak naprawdę jest to powrót do normalnej linii. No i tutaj mamy jakby normalną walkę. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która była dość interesująca w kontekście tej całej fabuły. No niby mam już ten puchar, bo przeszedłem fabułę, ale nie mam wszystkich elementów odblokowanych. Widzicie, tutaj jeszcze jest coś dodatkowego. Nie wiem, czy to może nie jest powiązane z innymi postaciami, bo to jest dość dziwne, że mamy sagę Cella, gdzie też trzeba walczyć Krillanem. Więc złap Android 18. Bitwy w epizodzie Android 18 mają specjalne warunki zwycięstwa, zmiana poziomu trudności nie wpłynie na bitwę. Tak, bo tutaj nie trzeba się bić, tylko ją znaleźć. To jest dość ciekawe. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego, ale fajne wykorzystanie tych mechanik, które już były obecne w Sparkingu. Po interwencji Tenshinhana, która pozwoliła 18 na ucieczkę, Cell udaje się na pobliskie wyspy i niszczy je, mając nadzieję zwabić 18. I patrzcie to. Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie ona jest. No nie widzę tutaj. Niby jesteśmy na tej mapie. No, utrzymaj się, kolego. Gdzie jest bitwa normalna? Ja nie jestem przyzwyczajony do takiego sterowania bez przeciwnika. Tam nie mogę już lecieć. Pod wodą? Nie. No tutaj jej nie ma. Widzicie? Pojawiła się kwestia dialogowa i jest koniec. I teraz przechodzimy do tego normalnego przebiegu wydarzeń, czyli Cell, nie mogąc znaleźć 18, próbuje niszczyć wyspy. No a potem pojawia się Vegeta i tak dalej i resztę już znamy.
Ale ja chcę naprawdę znaleźć tę 18, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak się ją uda znaleźć. Pewnie Cell po prostu od razu włączy perfekcyjną formę. Zobaczcie, w ogóle 18 ma mało czasu, znaczy mało życia, nie? Ona gdzieś musi być w miejscu, w którym ja nie jestem w stanie jej zobaczyć, ale tam już dalej nie mogę podlecieć. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. O, jest! Jest! Stoi tu! Jak stoi normalnie pod drzewami, myślałem, że gdzieś będzie schowana. Dobra, zobaczmy w takim razie, co się stanie dalej. Pewnie po prostu pominiemy jakiś etap. What? Natychmiast ją wchłania, osiąga idealną formę. Ty, nie mieliśmy żadnej cutscenki. W tym momencie właśnie dopadają go Vegeta i pozostali. Czyli w ogóle nie mamy gnojenia Cella w drugiej formie. Krillin wpada w furię, gdy dowiaduje się, że Cell wchłonął 18. Razem z Trunksem próbują pokonać Cella. Ale jaja. Ładny kadr w ogóle, nie? Vegeta nawet nie jest w stanie nic zrobić. Próbował zadać ten cios, co Cellowi w drugiej formie w brzuch, ale Cell perfekcyjnie już jest na innym poziomie. Nie ma nawet Final Flasha. Okej, dobra, to już jest normalne. To są normalne wydarzenia, czyli Trunks po prostu mówi, że Goku trenuje i tak dalej, a Cell potem ogłasza Cell Games. Dobra, tak to wygląda. Z tego co zauważyłem, nie ma chyba tutaj epizodu Sparking, ale jak wygląda reszta tej sagi, trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że po prostu trzeba przejść to też innymi postaciami. Jeszcze sobie sprawdziłem na szybko w necie, wydaje mi się, że dobrze zauważyłem, że historia Cella nie ma epizodu Sparking, czyli czegoś takiego mocniejszego niż ten SSJ2 Goku, bo to była mimo wszystko alternatywna historia, ale czasem są te unikatowe cutscenki. Chyba że tutaj w zasadzie moglibyśmy to nazwać takim epizodem Sparking, bo to nie było gorsze, nie? Więc Cell, mamy go za sobą. Dajcie znać w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć następnego. Myślę, że ja sobie zrobię tak, że przejdę te wszystkie podstawowe wersje tych historii, a alternatywne historie zostawię na następne odcinki. Nie wiem, od kogo zacznę, ale możecie dać znać w komentarzu. Yamcha, Krillin czy Ten Shinhan. I rzecz jasna, jeśli chcecie, to z miłą chęcią też przejdę do tego nowego trybu przygodowego. Jeszcze w niego nie grałem, więc być może jeśli chcecie, to sobie też go sprawdzimy. Póki co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I dajcie znać, jak wam się podoba nowe DLC do Sparking Zero. Jestem dosłownie kilka godzin po kupieniu. Dzisiaj premiera, 30, nagrywam to 30 dosłownie w dzień premiery, więc pewnie zobaczycie to za kilka dni. Może za 2, może za 3. Miłego dnia wam życzę. Dziana!